Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Ibra. Zapraszam do oglądania. Majestatyczny, nieustraszony, wysportowany do granic możliwości, hardkorowy i od kilku miesięcy wiralowy na całym świecie. W dużym skrócie Ibra. Choć we Francji od dawna uznawany jest za czołowego influencera z prawie 5 milionami subskrybentów na YouTube, to w ostatnich miesiącach jego akcje wylały się daleko poza granice tego kraju. Kradzież narkotyków od uzbrojonych dealerów? Żaden problem, wystarczy skok do wody. Złapanie pedofila? Formalność. Gra w FIFA na wielkim ekranie w sali kinowej? Da się, tylko trzeba nie dać się złapać. A jeśli gry się znudzą, zawsze można wbiec na boisko podczas finału Mistrzostw Europy i zrobić kilka salt przed tysiącami widzów. Więc gdybyśmy jednak chcieli opisać jego twórczość jednym słowem, to myślę, że bez wahania można powiedzieć, że jest to adrenalina. Ale za takimi wyczynami idzie ryzyko i nie wszystko zawsze szło zgodnie z planem, dlatego dziś cofniemy się do początku tej historii. Od dziecka uciekającego przed wojną aż po narodziny internetowej legendy, która również po drodze była włodarzem MMA oraz wielkim biznesmenem. Tak więc opiszmy sobie jego historię. Kim jest Ibra? Ibra w rzeczywistości nazywa się Ibragim Czeczow. Urodził się 29 sierpnia 1992 roku w Groznym, stolicy Czeczeńskiej Republiki w Rosji. Pochodzi z rodziny o korzeniach inguskich i wczesne dzieciństwo spędził w realiach I wojny czeczeńskiej. W 2004 roku, gdy miał zaledwie 12 lat, jego rodzinie udało się uciec z ogarniętej konfliktem Czeczenii. Po długiej drodze 2 lata później dotarł do Francji, gdzie osiedlili się szukając bezpieczeństwa i nowego życia. Ta dramatyczna historia emigracji od dziecka wychowującego się w strefie wojny do uchodźcy we Francji stała się ważnym tłem życiowym Ibry. Już jako nastolatek we Francji Ibra szybko zaasymilował się z nowym otoczeniem. Interesował się sportem, szczególnie parkurem oraz sportami walki, co miało później znaczący wpływ na jego karierę, o czym sobie jeszcze opowiemy. Dorastanie w obcym kraju nauczyło go determinacji i odwagi, cech, które w przyszłości przełożyły się na jego śmiałe przedsięwzięcia w internecie, jak i poza nim. Swoją przygodę z YouTube rozpoczął w okolicach 2012 roku. Na własnym kanale, założonym wspólnie z kuzynem o pseudonimie Diam, publikował początkowo nagrania swoich sportowych wyczynów, głównie parkouru i akrobacji miejskich. Z czasem jednak zaczął eksperymentować z innym formatem. Ukryta kamera i różnego rodzaju pranki. Te krótkie filmy z zaskakujących sytuacji, realizowane w przestrzeni publicznej, stopniowo zjednywały mu rosnącą widownię. Przełom jednak nastąpił w 2016 roku. Wtedy kanał Ibra TV dynamicznie zyskał popularność, przekraczając próg 1 miliona subskrybentów. Stało się to dzięki materiałom wideo o coraz większym stopniu ryzyka i widowiskości. Ibra celowo podnosił poprzeczkę, inspirując się twórcami z Rosji i Stanów Zjednoczonych, którzy realizowali śmiałe pomysły nieobecne wcześniej na francuskim YouTube. Widzowie cenili tę oryginalność i adrenalinę płynącą z jego filmów. Poprzez podnoszenie tej poprzeczki coraz wyżej, jego droga na szczyt francuskiego YouTube'a była naprawdę niezwykła. Dlatego pozwólcie, że przedstawię część jego najbardziej hardkorowych materiałów, przez które zrozumiecie, dlaczego jest w takim miejscu, jakim jest teraz. W jednym z budzących największe emocje filmów Ibra wcielił się w rolę samozwańczego stróża prawa, coś w stylu naszego polskiego ECPU, choć znacznie bliżej mu było w tym wypadku do dawnych materiałów Tesaka. Wraz z Diamem zwabili do spotkania mężczyznę podejrzanego o skłonności pedofilii, podszywając się pod nieletnią za pomocą komunikatora, więc chyba najbardziej standardowy i najłatwiejszy sposób. Gdy doszło do konfrontacji w mieście, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Podejrzany oddalił się z podstawioną dziewczyną, po czym Ibra i Diam wpadli w panikę, że go stracili z oczu. Ostatecznie dogonili mężczyznę. Siłą zaciągnęli go do pobliskiego parku i tam, poza okiem kamery, przeszli do rękoczynów. Bili go, grożąc nawet śmiercią i przy użyciu kija. Padły słowa w stylu, cytując, co z nim zrobimy? I zakopać tutaj? Relacjonował Ibra, który finalnie zdecydował o przekazaniu zatrzymanego policji. Całe zajście zostało podsumowane w filmie pytaniem retorycznym do widzów, czy tego typu wideo może zmienić Francję. A wy co sądzicie o tego typu materiałach? Dajcie znać w komentarzu. Ibra również za swój cel obrał wszelkiego rodzaju przestępców, tak jak wcześniej wspomnianych dealerów, czy również złodziei i szantażystów. Tak jak sytuacja, w której okradł uzbrojonych dealerów i wskoczył do wody wyglądała jak rodem z filmu akcji, no to złodziei i szantażyści
szantażystów męczy w wyjątkowo komediowy sposób. Przykładowo pewnego razu postanowił pozostawić w otwartej furgonetce konsolę oraz inne wartościowe produkty Apple'a. Scena podobna jak w kreskówkach, gdzie pozostawiano ser na pułapce na myszy. Planem Ibry i Diama było w odpowiednim momencie zamknięcie złodzieja. Nie było to jednak proste zadanie. Przykładowo pierwszej osobie prawie udało się zbiec z łupem, jednak następna osoba, która już nie była tak sprawna i sprytna jak poprzednia, dała się złapać w pułapkę. Ibra wraz z Diamem dosłownie porwali złodzieja, wywieźli go w pole i po otwarciu furgonetki ostrzelali złodzieja paintballem, a ten z podkulonym ogonem uciekł w pole. W przypadku szantażystów specjalnie udawali się w niebezpieczne alejki i wysyłali tam statystów, bądź czasem nawet samego Diama, na widoku z tabletami i różnymi bardziej wartościowymi gadżetami, aby ich sprowokować do działania. Przykładowo w jednym przypadku Ibra udawał tajniaka francuskiej policji, postanowił przypiąć kajdankami przestępców do barierek pod pretekstem aresztowania, a następnie w starym stylu ostrzelać ich paintballem oraz dodatkowo musieli namalować obraz. I to nie koniec, bo Ibra w tym obszarze postanowił nie tylko podnieść poprzeczkę ryzyka, ale również absurdalności. Przykładowo w bardzo podobnej akcji Ibra tym razem postanowił pogonić rzezimieszków w stroju Spidermana. I tu warto zaznaczyć, że Ibra mocno igrał z ogniem, nie zabrakło urazów, a pewnego razu, kiedy chciał powtórzyć swój wyczyn, tym razem w stroju Mikołaja, otrzymał solidny cios w tył głowy kijem. Czy było warto? Zdecydowanie tak, bo to właśnie w tym czasie, czyli 7-8 lat temu, Ibra odniósł największy sukces, gromadząc ogromne wyświetlenia. Najpopularniejszy klip, gdzie bronią hukową przechytrzył przestępców i dodatkowo sam ich w ramach odwetu okradł, zyskał ponad 9 milionów wyświetleń. Tu crois pas que c'est un vrai? Tak więc nie trzeba było długo czekać, aby Ibra odniósł kolejny sukces. Po sukcesie medialnym postanowił zainwestować swoje pierwsze, większe pieniądze z tych wyświetleń, no i założył bardzo ciekawy biznes. Tak narodziła się marka Black and White Burger. Pomysł polegał na serwowaniu jakościowych burgerów wołowych w nietypowych bułkach. Jedne były czarne, barwione naturalnym węglem aktywnym, drugie śnieżno-białe, stąd nazwa lokalu oczywiście. Kontrast kolorów stał się chwytliwym elementem marketingowym, wspieranym oczywiście przez ogromne zasięgi Ibry w social mediach. Odważna koncepcja szybko chwyciła. Już w 2018 roku influencerzy promowali swój lokal w filmach na YouTube, a ciekawostkowe burgery przyciągały tłumy. W ciągu kolejnych miesięcy Black and White Burger przerodził się z pojedynczej restauracji w całą sieć franczyzową. Koncept wystartował w Paryżu w 2018 roku, a rok później rozpoczęto sprzedaż licencji franczyzowych. W lutym 2021 roku marka zadebiutowała za granicą. Pierwszy lokal poza Francją otwarto w Brukseli. Inauguracja odbyła się z wielką pompą. Na otwarcie przybył osobiście Ibra, a wydarzenie przyciągnęło ponad 2000 klientów w ciągu jednego weekendu. Belgijskie media odnotowały ogromne kolejki i niesłabnące zainteresowanie nowym burgerowym fenomenem z Paryża. Co więcej, paryski Black and White Burger szczycił się wcześniej tytułem najlepszego burgera w Paryżu w jednym z plebiscytów kulinarnych, co dodatkowo rozbudzało ciekawość nowych klientów. Na rok 2022 Ibra już mógł się pochwalić otwarciem kilkunastu lokali we Francji i Belgii, a plany ekspansji zakładały dotarcie do 40 restauracji w kolejnych latach. Tym sposobem Ibra udowodnił, że swój sukces medialny potrafi przekuć w sukces komercyjny w realnym świecie. Ibra wraz ze wzrostem popularności również z czasem trafił do mainstreamu, chociażby przez występ we francuskim Ninja Warrior w 2018 roku. Dzięki swojej znakomitej formie i doświadczeniu w parkurze Ibra dotarł aż do finału tej rywalizacji. Jego wynik i charyzmatyczna osobowość zwróciły uwagę widzów oraz mediów. W związku z tym miał okazję powtórzyć swój sukces rok później. W kolejnym sezonie Ibra ponownie znalazł się w gronie finalistów, udowadniając, że to nie był przypadek, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników tej francuskiej edycji. Jego udział w programie znacząco ocieplił jego wizerunek. Widzowie mogli zobaczyć w nim nie tylko twórcę internetowych prowokacji, ale też młodego sportowca z ambicjami. Jak już jesteśmy w temacie sportu, to warto przypomnieć, że Ibra od zawsze pasjonował się sztukami walki, a zdobyta dzięki YouTube sława pozwoliła mu rozwinąć tę pasję na nowe sposoby. Już w 2018 roku, gdy w Francji obowiązywał jeszcze formalny zakaz organizowania gal MMA, mieszane sztuki walki były jeszcze wtedy nielegalne jako sport, więc Ibra postanowił zrealizować własny projekt podziemnych walk. W związku z tym wymyślił i założył, uwaga, YouTube Fight Club.
Organizację promującą walki MMA z udziałem amatorów i mało znanych zawodników, którą firmował swoją marką. W ramach tego organizował i rejestrował pojedynki w formule MMA, często w nietypowych scenariach, np. walki na gołe pięści na świeżym powietrzu. Niekiedy w tego typu walkach sam brał udział, a nagrania z tych starć publikował na YouTube. Więc wtedy oczywiście nie była to oficjalna organizacja, bo byłoby to we Francji nielegalne. Było to coś bardziej w stylu contentu na kanale YouTube. Było to pionierskie posunięcie. Ibra wykorzystał lukę, by spopularyzować MMA w internecie, mimo oficjalnych restrykcji. Celem inicjatywy, jak podkreślał, było danie szansy młodym, utalentowanym wojownikom bez nazwisk na wybicie się. Walki rejestrowane i wrzucane na jego kanał osiągnęły setki, a nawet miliony wyświetleń, co przekładało się na rosnącą rozpoznawalność uczestników. Sam Ibra mówił, że w ten sposób pomaga w rozwoju MMA we Francji, dając platformę dla nowych talentów. Jako prezes YouTube Fight Club stał się mecenasem tego sportu w francuskim internecie. Według dziennika Le Parisien jego działalność przyczyniła się do popularyzacji MMA i przygotowała grunt pod legalizację tej dyscypliny we Francji, co nastąpiło ostatecznie w 2020 roku. Od dziecka wychowanego w cieniu wojny przez uliczne pranki i własną serię YouTube Fight Club, aż po finały Ninja Warrior i sieć burgerowni w całej Francji. Niezależnie od tego, co się o nim mówi, Ibra TV zbudował wszystko od zera, krok po kroku, na własnych zasadach. Dziś jego filmy znów są wiralem. Akcje z zatrzymywaniem złodziei, prowokacje z ciężarówkami, czy prowokowanie szantażystów błyskawicznie rozchodzą się na TikToku na całym świecie. W jednym z ostatnich filmów spotyka się z samym legendarnym Khabibem, już nie jako przypadkowy widz, ale jako twórca, którego obecność w internecie i świecie sportu stała się na tyle głośna, że przyciąga uwagę nawet największych nazwisk. Nie potrzebuje kontraktów zawodowej federacji, wystarczy mu jego własny ring, własna publiczność i własne zasady, przez jednych traktowane z dystansem, przez innych z podziwem, ale jedno jest pewne, Ibra się nie zatrzymuje. Jednak żeby nie było tak cukierkowo, to wokół Ibry nie zabrakło również kontrowersji. Jedną z mniej znanych, ale dyskutowanych kwestii jest sposób, w jaki Ibra wykorzystuje funkcję YouTube'a umożliwiającą nadawanie filmom różnych tytułów w zależności od języka widza. Dla francuskiego odbiorcy tytuł może brzmieć neutralnie, podczas gdy rosyjska wersja bywa dużo bardziej nacechowana emocjonalnie. Pojawiły się zarzuty, że w rosyjskich tytułach Ibra eksponuje czeczeński nacjonalizm lub dodatkowo podbija dramaturgię tych akcji. W jednym z materiałów rosyjski tytuł oparty był na kontraście Ingusz kontra Czarny, co jak zauważył jeden z komentujących sprowokowało falę rasistowskich komentarzy ze strony rosyjskich widzów i pokazało, jak łatwo można zagrać na nacjonalistycznych emocjach dla wyświetleń. W szczególności w jednym z ostatnich filmów, w którym nokautuje francuskiego twórcę Walleka, Ibra deklaruje wprost: dałeś z siebie wszystko, masz mój szacunek. Jednak rosyjski tytuł tego samego materiału brzmi: Ingusz nokautuje Francuza, co według części komentujących pokazuje drugą twarz Ibry i sugeruje, że szacunek deklarowany w filmie niekoniecznie pokrywa się z rzeczywistością. Według części widzów to celowa taktyka na budowanie zasięgów przez antagonizowanie narodowości, a w komentarzach nie brakuje głosów, że taki zabieg przedstawia Francuzów w upokarzającym świetle. Dajcie znać, jak wy to odbieracie oraz jak ogólnie oceniacie postać Ibry. Czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo!